Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Cześć Rebelio, ja jestem Joanna Prokop, a dzisiaj gościmy u pani profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz, doktor politologii, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książek, artykułów, dużo by wymieniać, politolożka i medioznawczyni, bo teraz mam problem z tymi feminatywy, tak, więc Spokojnie, może być medioznawca. medioznawca. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry Państwu. No i próbujmy. Próbujmy, kochani, dzisiaj temat ciężki, to znaczy taki ciężar ma w sobie, bo chciałabym panią profesor zapytać o 10 lat prezydentury pana Andrzeja Sebastiana Dudy. A zacznę, pani profesor, od tego, że pan prezydent ostatnio zaprosił kandydata na prezydenta, pana Mentzena, do siebie do pałacu oraz zaprosił na pokład samolotu pana Nawrockiego, też kandydata. Czy to namaszczenie, pani profesor, czy to, nie wiem, szukanie jakiegoś poparcia na później, tak? No bo coś będę musiał ze sobą zrobić. Jak pani myśli, skąd dwa takie spotkania? Mam wrażenie, że nie tyle namaszczenie, ile podtrzymanie. Jakoś tam po tej prawej stronie w okolicach prezesa Kaczyńskiego najwyraźniej zdecydowano, że panu Nawrockiemu podtrzymanie się należy, bo ojcienko wszędzie. No tak to właśnie wygląda. Natomiast pan Mentzen jest ciekawy być może też i dla pana prezesa, bo faktycznie idzie do przodu w sposób niebywały. Zachowuje się bardzo niekonwencjonalnie, to znaczy dziennikarzom ucieka kłusem zresztą, co wygląda dość zabawnie. Na pytania odpowiadać nie chce, na wymyślać potrafi. Tutaj dziennikarze niekiedy zderzają się, pytając absolutnie oczywiste rzeczy. Zderzają się, nie chcę powiedzieć wprost, ale może i trzeba, z niegrzecznością, ewidentną taką właśnie. I to będzie taka niegrzeczność. Ale Mentzen twardy konserwatysta, dobrze, że nie ma pochodni. Przepraszam, nie chciałam być niegrzeczna, ale tak to właśnie wygląda. No i tutaj podtrzymanie dla pana Nawrockiego. No i ten pan Mentzen. Zresztą ja myślę, że pan prezes Kaczyński, bo to pan Kaczyński jest tutaj głównym reżyserem sytuacji, która zaczęła się z rąk wymykać. No co tu dużo mówić, nie tak miało być. Pan Nawrocki nie ma poparcia, nawet takiego jak Prawo i Sprawiedliwość jako partia. I nawet spory kawałek brakuje. To przychylenie przez pana prezydenta Dudę, tak, miało... Ale oczywiście, że pan prezydent też za nimi. No i pan prezydent ładnie się tutaj z kampanii wpisał i jednocześnie pan prezydent nie chce, iżby o nim zapomniano. I to nic dziwnego jak na polityka. Młody jeszcze człowiek, a faktycznie nie widać, iżby ubiegały się o niego jakieś zagraniczne uniwersytety czy inne instytucje wspaniałe. Coś nie słychać, żeby były propozycje czy z NATO, czy z Unii, czy jeszcze tam skądś ze świata. No a pan prezydent Duda miałby zostać bezrobotnym. Proszę zauważyć, jak to brzmi. Przecież u nas bezrobotny to bieda z nędzą. No zaraz, prezydent i bieda z nędzą. A tu nie ma tego gabinetu, z którym można by dzielić. Przypominam, że to są bardzo fajne dzielenia, bo był taki okres jakiś, nie pamiętam jak długi, kiedy na przykład nasz były pan prezydent Kwaśniewski dzielił z ich byłym też prezydentem, panem Gorbaczowem. Piękny czas, tam na którymś uniwersytecie się
zetknęli. Chyba nie na długo, ale jednak tak było, o ile pamiętam. No ale to takie kawałki biografii. Natomiast na pana Dudę zdaje się nikt nie czekać w tym jakim świecie. I to przykre jest to na pewno. Więc trzeba tutaj było zaistnieć, bo to i prezes, i kampania prezydencka, i on jako prezydent, i cała przyszłość. No może partię będzie pan prezydent jednak decydował się tam po tej prawej stronie. Partię trzeba zakładać? No mógłby się decydować. Charyzmatyczne poparcie, żeby stworzyć jakąś formację, która by weszła do parlamentu. Czy sam pan prezydent Duda miałby takie poparcie? Bo 10 lat rządów, cały czas poparcie PiS-u takie bezwzględne, w tym sensie, że jakby jednoznaczne. Tak? Wybieramy pana prezydenta, to jest nasz prezydent, to jest pisowski prezydent, a gdy tego zabraknie, to pytanie jest 0,5%, 1%? Nawet nie musi tak być, A właśnie. bo przypominam, że walka, no właściwie walka sceny politycznej pójdzie około więcej niż 3 formacje weszły do parlamentu w wyborach parlamentarnych. Bo jeśli tylko 3, to zakładając nawet, że Platforma z koalicjantami wygra elekcję. No dobrze, wygra te wybory parlamentarne, to wcale nie znaczy, że rząd stworzy. Jeżeli to będą obok tylko 2 partie ostro konserwatywne, to znaczy partia pana Mentzena i PiS. Pani profesor, ja mam takie pytanie, a jak tak na szybko, z czym cię pani kojarzy prezydentura pana Dudy? Te 10 lat prezydentury. Nie powiem, że z długopisem kokież pewnie na to będzie wielu ludzi czekało, ale jednak z taką ewidentną dominacją osoby, która siedzi w tylnym szeregu. Bo nie tylko mnie, jak sądzę, tak się kojarzy, że pan prezydent, no na pewno prezydent kraju, w ogóle należny mu jest szacunek, to jest pierwszy obywatel, no w końcu naszej ojczyzny powiedzmy, ale czy on był samodzielny decyzyjnie, no to tutaj odpowiedź większości będzie, że nigdy tak nie było i jednak decyzje wychodziły z Nowogrodzkiej. To jest adres, który dzisiaj zna bardzo wielu Polaków, również i tych, którzy nigdy w życiu nie byli w Warszawie. I że tam właśnie decydowały się kwestie różnych ustaw, postanowień, podpisywania bądź niepodpisywania, no i też różne personalne. Przepraszam. Przepraszam, No nic się nie stało, absolutnie. to podechnijcie. Byłam przy personalnych decyzjach, tudzież i różne decyzje personalne i że pan prezydent Duda nie miał własnych opinii. No mogą o tym różnie mówić, ale taki był chyba ogólnospołeczny odbiór. Po prostu własnych opinii nie miał, to były zawsze opinie w stylu zasłyszanym. No i z tego sporo wynika dla generalnie analizy sceny politycznej przez te lat 10 i tak pewnie też tę scenę polityczną będziemy pamiętać. Jarosław Kaczyński jako nasz drogi wielki wódz, charyzmatyczny przywódca i potem długo nic i gdzieś w tle pan prezydent. No tak się to poukładało. Pani profesor, pan prezydent Duda stworzony w 2015 roku i ulepiony, prawda? Trochę na obraz podobieństwo pana Kaczyńskiego, nie żartuję. Przepraszam, też, ale został stworzony, w związku z tym ten twórca tak nie pozwoli mu przez te 10 lat inaczej. Ja pamiętam pierwsze wygrane, właśnie 2015 rok, kiedy pan Andrzej Duda wygrał pierwszy raz, kiedy mówiliśmy, młody człowiek, nie tak bardzo związany z PiS-em, to znaczy nie tak bardzo zakażony PiS-em, może w ten sposób. Może jest szansa, może się wyzwoli, może się uwolni, może będzie bardziej... Ja pamiętam, nawet było chyba w debacie publicznej takie nadzieje. Były takie nadzieje, ale mało tego. Tak na logikę to wyglądało, że zwłaszcza w tej
drugiej turze prezydentowania, kiedy już nikt niczego nie musiał, bo było jasne, że sam do elekcji stanąć nie może kolejnej, to że pomyśli no bodaj o sobie, no tak na logikę, bo co dalej? Albo rzeczywiście tak się przykleić do PiS-u, że już tam z nimi pozostać i do tej partii wstąpić, no to też możliwe, ale przecież tam nie byłby liderem. A dla prezydenta po 2 kadencjach nie być liderem, to trochę obciach jest jednak. No ale to tylko tak można było. Albo własną formację właśnie y, tworzyć, co sugerowano. Od czasu do czasu zresztą po tej około pisowskiej stronie się sugeruje, już to ma być pan Morawiecki, bywszy premier, już to ma być pan Duda, bywszy prezydent, same tak zwane duże nazwiska i pan prezes Kaczyński w środku ma. Więc w każdym razie, wracając do pana prezydenta Dudy, no mogły być te nadzieje, no bodaj o siebie, zadbaj, no przecież to jest prawnik z doktoratem. Człowiek skulturalizowany, Uniwersytet Jagielloński, prawda? no, Jagiellonka, no i generalnie tak na oko nadający się na salony i chcielibyśmy być może zobaczyć go gdzieś tam na tych salonach świata, dlaczego nie? A na razie to widzieliśmy go w bardzo smutnej roli. Salony wprawdzie były światowe, ale pan Duda czekał jak z przeproszeniem byle kto. Mówię o spotkaniu z panem prezydentem Trumpem, kiedy czekał no, około godziny, żeby przez 10 minut porozmawiać, czyli wymienić uściski dłoni i jakieś takie pytania, co u ciebie słychać, bo to przecież niczego więcej się tak załatwić nie dało. Pan profesor, co więcej, prezydent no, potężnego, bardzo ważnego państwa w Europie, czyli Polski, dość dużego, pozwala sobie, a przede wszystkim jego grupa doradców pozwala, żeby ta godzina była filmowana. To znaczy, oni powinni pilnować, pani profesor, tego, żeby ten PR, żeby budować tą narrację takiego męża stanu, tak? A tutaj widzimy człowieka zdenerwowanego, który z nogi na nogi przeskakuje. Tak jak my wszyscy, czeka pod drzwiami, teraz też go przyjmą i niefajne. A jeśli chodzi o otoczenie pana prezydenta, no to oni od razu powinni zadbać o zagospodarowanie tego czasu. No bodaj takie, żeby ktoś tam do tego prezydenta wyszedł i prowadził z nim uprzejmą konwersację. Nawet ambasadem. No ale oczywiście, bo to by się należało, że nie, że chodzi sam, mało o stołu z przeproszeniem, tylko że tam jakieś konwersacje z kimś rozmawia, ktoś tam leci się przywitać, daj Boże czołobitnie. To wszystko powinno być zaaranżowane, jak śpiewał Jacek Kaczmarski, no bo niespodziewane musi też być przygotowane. Więc tutaj powinno to wyglądać na przygotowane, powinno to szybko być aranżowane i bez pudła, a tam zdaje się wszyscy się pogubili. Po kątach siedzieli ludzie, którzy byli z panem prezydentem, a on sam tak sobie tuptał, no nie, no to tak się nie przyjmuje prezydentów krajów, co do których chcemy dać do zrozumienia, że są to kraje jakoś sojusznicze i jakoś ważne. No tutaj zostaliśmy zlekceważeni, co tu dużo mówić. Być może nie było intencji, ale się udało. Pani profesor, próbuję sobie przypomnieć sukcesy pana Dudy jako prezydenta. Znaczy, co mu zawdzięczam? I powiem szczerze, ja nie umiem. I mam więcej w głowie chyba wpadek, przepraszam, niż tego właśnie, te 10 lat. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo i rzeczywiście niczym, z bólem to mówię, bo to jednak prezydent. Niczym się pan prezydent nie wpisał w naszą narodową historię w taki sposób, żeby go można było jakoś tam przywołać, no bo to jako autorytet. A prezydent no powinien być jakoś autorytetem. No bodaj dla potomnych, bo przecież będą się o nim uczyć, no. Te następne pokolenia, bo w końcu prezydentów nie było w naszej historii tak dużo. I wiadomo, że prezydenta staramy się pamiętać. No nic takiego nie zaistniało. Natomiast ileś tam opowieści o tym, że niesamodzielny jest to polityk, jednak było.
Ale mało tego, nawet jako polityk nigdzie się nie wpisał w tę zbiorową pamięć Polaków. No, bodaj jakimś wystąpieniem, bodaj jakąś decyzją, komentarzem, no, jako żywo czymkolwiek. Nie było tutaj niczego takiego. A że pani nie potrafi sobie przypomnieć, że co on dla pani zrobił, bo nic nie zrobił, to jest zwłaszcza, że pani nie nazywa się ani pani Wąsikowa, ani pani Kamińska. Och, te dwie żony niewątpliwie zostały wylansowane i dla nich zrobił. Tłumiane wdowy, tak? No, i to jakże ważne, jakże podejmowane, prawda? Chociaż przecież nic takiego się tam nie działo, co by kazało jakoś szczególnie te panie chronić i obstawiać nad księstwem. Pani profesor, w przypadku Lecha Wałęsy, no absolutnie jesteśmy w stanie wymieniać dużo. W przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego również. W przypadku pana Komorowskiego, pana prezydenta Komorowskiego, troszkę mniej, prawda? Ale to była taka spokojna prezydentura. Tak. To była stabilna prezydentura. A tutaj ja przepraszam, bo ja mówię o głowie naszego państwa, ale mi się pan prezydent kojarzy z memami. No, w dzisiejszych czasach doby internetu rzeczywiście to może tak być i na to też trzeba bardzo uważać. Co do pana Komorowskiego, była to prezydentura spokojna i jednak tak jednoznacznie wskazać, kto pociąga za sznurki tej marionetki, no nie można było. Jakoś sobie pan prezydent Bronisław radził. Natomiast tutaj Polacy nie mieli wątpliwości i to jest przykre, bo jak to się tak zaczęło dziać, że pan prezydent jest taki niesamodzielny, to należało dać mu trochę oddechu, a koło niego powinien być jakiś sztab doradców, który stara się ten wizerunek indywidualny jakoś wykreować. Pani profesor, to jest sztab doradców. Pytanie jest, czy też sterowany przez Nowogrodzką? Pewnie tak. W ogóle jest takie powiedzenie w Warszawie, że Pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu, zresztą historycznie Pałac Namiestnikowski, teraz też się stał Pałacem Namiestnikowskim, ponieważ prezydent jest na Nowogrodzkiej. Tak? Na miejscu. Dokładnie. Więc mi tak przyszło do głowy, czy ta świta pana prezydenta Dudy trochę specjalnie nie jest tak wybrana, żeby absolutnie nie był ważniejszy i lepszy przez te 10 lat niż pan prezes Kaczyński. Właśnie nie, tak na szybko tak naprawdę. No, jeśli nie jest to specjalnie, to się uda. Się udało. To tak bywa czasami. I to udało się jak gdyby wbrew głównemu bohaterowi, bo raczej by sobie tego nie życzył, prawda? I tutaj jeszcze jedno, ta zupełnie milcząca gdzieś tam w tle pani prezydentowa, która naprawdę brała bardzo, bardzo niewielki udział w życiu społecznym kraju, a przecież prezydentowe to się zwykle jakoś tam gdzieś angażowały mocniej. No nawet pani Wałęsowa, inna sprawa, że ją wylansowała ta odbierana przez nią i syna nagroda Appla. No ale było wiadomo, gdzieś tam zaistniała i w świecie i na Stabilna strona. Tak, ale zagrytnie, prawda? a potem tak też jej trochę udzielała charytatywnie. Potem jakieś, zaczęłam przecież tę książkę pisać. No było w każdym razie, wiadomo było jak wygląda, kim jest i można było sporo powiedzieć o pani Danucie. Natomiast tutaj gdzieś bardzo głęboko w tle pani prezydentowa, sam pan prezydent, zresztą proszę pani, może to nawet nieładnie, że to powiem, ale prezydenci dość często mają ksywki różne. Tak, pan Kwaśniewski to piękny Olek. Tak, Prawda? Tak, pan Bronisław Komorowski to wujek Bronek, co też to nie było pejoratywne, ani jedno, ani drugie. i ciepłe i jakąś tam cechę wybijające. No tutaj, przepraszam, ale butuś. Jak chcecie, to wywarcie to z tego wywiadu, ale tak było i ja tu nic nie poradzę. No a taka ksywka, mówi o tym, że tę postać, którą ta ksywka sygnuje, nie ma opinii postaci szczególnie poważnej. Tak bym rzecz ujęła. Może to jest krzywdzące dla pana prezydenta Andrzeja Dudy,
ale nic nie poradzimy. Ważne jest to, co pozostaje z takiej ogólnospołecznej, zbiorowej opowieści Promieniałych hitów. No a tutaj zostanie, no, już nie chcę tego powtarzać. Ale przegrana sprawa też chyba o to słowo debil, tak? Czy idiota? Nie pamiętam, z których... Dobra, to już nie chcę, nie dokładnie. No, ale to jest jednak pan prezydent. I ja chciałabym zostawić jakieś resztki zasłony miłosierdzia, bo naprawdę nie była to prezydentura, nawet nie to, że szczególnie udana, bo już powiedziałyśmy, że niesamodzielna, więc co tutaj to się prezesowi udało albo nie udało. Prezesowi Kaczyńskiemu mam na myśli, a nie tak personalnie panu Dudzie. Ale nie była to też prezydentura postrzegana jako szczególnie poważna. Może zresztą stąd, jeśli pytamy, jaka będzie przyszłość pana prezydenta i gdzie się ta przyszłość będzie realizować, to my nie bardzo potrafimy wskazać te ścieżki, którymi pójdzie jeszcze w końcu, jak na polityka, naprawdę nie stary człowiek, który jeszcze ma te ileś, no, chciałoby się powiedzieć dobrych lat przed sobą, ale nie wiem, czy nie będą to lata zapomnienia. Po prostu trudno aż wyobrazić sobie, że prezydent może tak przeminąć, bo w tym wypadku to jest możliwe. Stąd no, takie to podsumowanie. I takie też będą wspomnienia. Świat bardzo szybko zapomni tego akurat prezydenta. Mimo że i pana, no tutaj możemy tak hierarchicznie, i Lecha Wałęsy oczywiście świat nie zapomni, wszedł na stałe do takiej historii polityki światowej, ale też długo będzie trwał jako osoba, jak sądzę, właśnie pan prezydent Kwaśniewski, mimo że wydawać by się mogło, że on jako ten człowiek lewicy i wyraźnie wpisany w Tomasze Polskie skomplikowane lewo w końcu, będzie raczej z pamięci wymiatany. Nie, on zaistniał. Unia Europejska, NATO, prawda? To są ważne rzeczy. No i małżonka bardzo aktywna. Tak, ileż będzie pamiętana. Elegancka była to nasza pierwsza dama i taka wyraźnie pokazująca się wśród tych innych dam prezydentowych. Moglibyśmy być dumni, no tak by rzecz należało nazwać i tutaj też ta pamięć będzie. Natomiast myślę, że pan Duda może po prostu przeminąć. Nie życzę mu tego, ale wyraźnie na to kroi. Panie profesor, jak wszyscy przeminiemy, tylko pan Andrzej Duda jest prezydentem Polski i to jest właśnie to o to chodzi, tak? Bo świat sobie zapomina, a tutaj jednak o prezydentach powinno się pamiętać. Przywołajmy Wysockiego. Język niemodny, bo rosyjski, a szkoda, że właśnie po rosyjsku dzieją się te rzeczy, które się dzieją, ale język w sumie piękny. Śpiewał Włodzimierz Wysocki: ja na wierna wierność, wiedź w druzjach i w dziełach. Tak, wrócę poprzez przyjaciół i poprzez to, co zrobiłem. No i tutaj ten akurat pan prezydent ani poprzez to, co zrobił, nie powróci. Chodzi o to, że do naszej zbiorowej pamięci ani poprzez przyjaciół, bo też nie bardzo widzę tych, którzy by koło pana prezydenta muraj stali. Przy Jarosławie Kaczyńskim są tacy. Też pytanie ci przyjaciela, ale Ale z każdym razem Jani, i ci pierwsi mężowie jeszcze Porozumienia Centrum, którzy długo się trzymali, niektórzy trzymają się do dzisiaj. I jeszcze tam, no powiedzmy, parę osób, które tutaj zaistniało, prawda? Natomiast przy panu Dudzie nie widzę po prostu takich osób. No cóż, no pana Mastalerka wymienić, ale to nie jest zbyt poważny polityk i zbyt poważnie postrzegany. I na salonach, i poza nimi, powiedzmy otwarcie. Mimo że zdaje się był moment, kiedy szykował się osobiście stanąć do elekcji prezydenckiej. No ktoś mu tam to odradził, całe szczęście.
Pani profesor, ja teraz sobie uświadomiłam, że trochę niesprawiedliwie wymieniając prezydentów zapomniałam o panu prezydencie świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, który też się wpisał historycznie. Ja nie mówię absolutnie nie mówię o 10 kwietnia, tylko mówię o jego zaangażowaniu na wschodzie, tak, zaangażowaniu o pokój, o jego słowach na temat tego, że musimy uważać na Rosję, które zresztą były prorocze, prawda? Właśnie on przeżywa reelekcję dzisiaj. Tak, wszyscy go Rodują, gdy mówił już przy okazji wypadków gruzińskich, że to absolutnie trzeba reagować. Potem wołał, że trzeba reagować na to, że ta Rosja tak się imperialnie zaczyna panoszyć. No to, a dzisiaj można się odwołać. Lech Kaczyński miał rację, kiedy mówił, jeśli się pozwoli Putinowi za wiele, to najpierw Pribałtika, a potem mój kraj. I jego kraj, my wszyscy dzisiaj, no jednak jesteśmy dość mocno niespokojni. O to, co wymyśli, no powiedzmy uczciwie bandyta, z którego krajem graniczymy. Czyli Lech Kaczyński miał rację. Jego racja to wtedy, kiedy Zastysta, prawda? Oprócz pana prezydenta Dudy, który, to jest ostatnie już zdanie pani profesor, bo wiem, że już się zbliżamy do końca. Ja mam żal do pana prezydenta Dudy. Mam żal o kilka rzeczy, ale największy żal o to, że w momencie, kiedy był pełnoskalowy atak na Ukrainę, na Kijów, on jako prezydent nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego. no nie zwołał, bo zaczęła już właśnie to za jego kadencji. Zaczynał padać, jak gdyby panować te mody, że niechęć do niejakiego Tuska Donalda przesłoniła wszystkie inne, niekiedy bardzo ważne do kraju, decyzje. I tutaj no, nie zwołał rady, no bo musiałoby się z niejakim Tuskiem spotkać. No Nie, to chyba jeszcze nie. Bo wtedy chyba jeszcze pani profesor był premierem, był pan Morawiecki? premierem, tak, ale już chyba na czele Platformy był. Tak, oczywiście, ja z liderem największej partii, jednej z największych partii, tak, bo to ta Rada Bezpieczeństwa, tak, to są ministrowie, tak, prezydent oraz liderzy partii, tak. Ewentualnie mógłby liderów nie, no ale to wszystkich musiałby nie zaprosić. No to wtedy pan Kaczyński też albo pana Kaczyńskiego zaprosić, innych nie, ale wtedy to już by dwa razy ostro biło w oczy. I więc no, a poza tym już powiedziałyśmy sobie dzisiaj, że on nie decydował indywidualnie. Być może sam by to zrobił, ale jeśli z Nowogrodzkiej wyszła dyrektywa, że jednak nie, no to nie. Należało się tutaj pilnować tej, tam z przeproszeniem, nici Ariadny. I tak, bo to po tej nitce do jakiegoś klepka, przecież zawsze tam pan się dochodził. 10 lat był prezydentem, jednak gdyby zapytać, czy miał jakąś cechę indywidualną, to powiedziałabym nawet dwie. Po pierwsze, był prezydentem niesamodzielnym, czego nie ukrywał, aż dziwne. A po drugie, był prezydentem pewnego przedmiotu. Ten przedmiot to długopis, który tam do herbu mógłby se wpisać gdzieś tam. I no niestety tak było. Tak jest jeszcze dzisiaj. I wie pani, dzisiaj no mógłby się wybić na jakąś rehabilitację. Ale czy to jest zmęczone, czy to ma inne układy z partią, która albo go wesprze, czy albo go prezes Kaczyński wesprze, to ja obawiam się, że pan prezes może mieć większe kłopoty niż wspieranie kogokolwiek. No ale albo go pan prezes Kaczyński wesprze, albo pan Duda odejdzie gdzieś w niebyt, bo scena polityczna szybko zapomina. Odejdzie gdzieś w niebyt jako wielki nikt. Przykre, tak, przykre, bo mówimy o prezydencie i ja bym pani profesor na tym zakończyła. Moi drodzy, waszym i moim cudownym gościem była pani profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. Pani profesor, bardzo dziękuję. Was oczywiście proszę, kochani, o subskrypcję, łapki w górę, komentarze pod audycją i oczywiście subskrypcję kanału Radio Rebeliant News i Radio Rebeliant Extra. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję pani profesor.
Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.